Dzień dobry Państwu. Jak wiecie, jestem pasjonatem drukowania 3D i nie tylko pasjonatem. Trochę drukarek mam, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o drukarce, którą dostałem do testów. Zapraszam na odcinek. Nie zwracajcie uwagi na ten bałagan za mną, bo za dużo spraw, ostatnio trochę prowadzę spraw, no trochę za dużo wszystkiego mi się na głowę zwaliło i niestety nie ze wszystkim się wyrobię, za to taki bałagan. Natomiast na teraz wyłączyłem tamte drukarki, żeby nam nie hałasowały. Tutaj nam tylko ta duża drukuje, bo ona drukuje tak mniej więcej po 14-16 godzin. Tam też leżą jeszcze inne szpargały do zamontowania u klientów. Co będzie dzisiaj w odcinku? Dzisiaj będziemy mówić o drukarce Anycubic Korba 3 Combo. Według mnie bardzo ciekawa, przynajmniej na razie po cenie, bardzo ciekawa propozycja, natomiast to nie jest pierwsza drukarka tej firmy, bo tutaj też mam Anycubica drukarki, tak żebyście zobaczyli, za mną stoją żywiczne i to też było fajne rozwiązanie, bo ta drukarka kosztowała w granicach 900 zł z myjką i powiem Wam, że drukuje całkiem nieźle, parę rzeczy na niej nadrukowałem już i klienci też są zadowoleni. Tylko że to jest trochę inny rodzaj drukarki, bo to jest żywiczna. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drukarce tej tutaj. Jest to drukarka filamentowa, a właśnie, żeby nie było, tutaj ten filament, który tu jest, już Wam pokazuję, to jest jakiś taki mój tygodniowy, nawet nie tygodniowe zapotrzebowanie na wydruki, więc no trochę tego u mnie idzie. W sumie nie, bo w piątek byłem po filament, no to dzisiaj jest środa i tyle filamentu już zużyłem, tak, że mi nic nie zostało, to co chciałem wydrukować, to już musiałem jechać po nowy. Ale wracamy do drukarki. Drukareczka jest w zestawie i teraz jest co najważniejsze sklep, bo to nie producenta dostałem do testów, tylko to jest sklep. Dostaniecie wszystkie linki na dole w opisie o tym urządzeniu, gdzie je kupić, jakich są promocjach, bo teraz wiadomo jest ten Black Friday, czy jak to tam się nazywa i można to taniej wyrwać. Jeszcze tam z mojego kodu też macie coś tam taniej, ja przy okazji tam nawet nie wiem ile, ale powiedzmy, że coś tam dostanę, nie wiem, jakieś 2 zł, 3 zł, ale to już mniejsza z tym, nie dlatego to robię. Co jest ciekawego w tej drukarce? W zestawie dostajecie, z tego co patrzyłem, co było na stronie, to dostajecie filamenty i są te filamenty. Ja jeszcze do tych pudełek nawet nie zaglądałem. Więc dostajecie 4 różne filamenty. A dlaczego aż 4? Dlatego, że ta drukarka teoretycznie ma możliwość, Boże, z jedną ręką to tak ciężko, ma możliwość drukowania jednocześnie z czterech filamentów. Podobnie jak ta tutaj, Prusa. Ja mam ją tutaj z multimaterialem, chociaż nie zawsze go używam, rzadko wolę tak puścić, jest szybciej w ogóle, ale to już inna sprawa. Tylko że to jest troszeczkę inny multimaterial. Tu jest na 5 filamentów, natomiast jest jedna dysza i tak jakby on wywleka z powrotem, przerzuca się na następny i tu wleka i tu jest magazyn, cała reszta. Tutaj ma być inaczej to zrealizowane. Tu ma być to zrealizowane na podstawie tak jakby jednoczesnego podawania, troszeczkę w inny sposób. Zaraz Wam to pokażę. Natomiast jedno co mnie interesuje, to tam ma być podajnik fajny do filamentu. Przejdźmy do rozpakowania. Dobra, z mikrofonem się przerzuciłem na bezprzewodowy, tylko jakiegoś nożyka z kołujem i już otwieramy. Na pewno na obudowie mam nożyka. Dobra, jak wygląda to co mamy w środku? Nawet nie wiem co tam będzie, tylko się mogę domyśleć. Mam nadzieję, że drukarka jest zmontowana, bo montaż tej drukarki to jest pewnie też parę ładnych godzin. Sam jestem ciekawy. Pudełko jest duże, więc podejrzewam, że drukarka jest zmontowana. Natomiast co jest w środku, to się zobaczy. Dobra, mamy wielki styropian, gąbkę i wygląda na to, że jest zmontowana w miarę. Mamy tu jakieś pudełko z elementami.
Tu jest ekstruder, dobra. Tu jakieś inne mocowania, kabelek zasilający, jakieś połączenie, drugi zasilający, instrukcja obsługi, wyświetlacz, czyli jest prawie zmontowana. I tu macie instrukcję pewnie jak ją zmontować. Zaraz będziemy najwyżej to montować. Jak to dalej wygląda. Mamy to, co mnie najbardziej interesowało w tej drukarce. Wiecie co, ja ją spróbuję może jednocześnie całe wyciągnąć. Podejrzewam, że to tak trzeba wyciągnąć. No, że tak powiem, do najlżejszych nie należy, ale... O Boże. Dobra. Mamy skubańca. Jak to widać? No coś tam widać. Dobra. Wypakowujemy, zobaczymy co to będzie. W sumie to... O, to mnie najbardziej interesuje, bo sam też sobie chciałem kiedyś takie pudełko kupić. A co to jest? Jest to pudełko do przechowywania filamentu i jego suszenia przed wydrukiem. Jedno, że takie pudełko jest bardzo fajną opcją, dlatego że zabezpiecza nam filament przed kurzeniem. Jak to się otwiera? Nie, no tu. Jeszcze dalej? O, dobra. Zabezpiecza nam filament przed kurzeniem. Drugie, potrafi ten filament podgrzewać, czyli jeśli podgrzewa ten filament do niewielkiej temperatury, ale to go suszy. I suchy filament się, nie wszystkie filamenty ma na to wpływ, ale niektóre filamenty dużo lepiej się drukują, jeśli są suche. Tu mamy pewnie wejście na filament, gdzieś z tyłu, tak, tu mamy wyjścia. I zobaczcie, to też potrzebuje zasilenia i tu jest łączenie jakieś z drukarką, żeby to połączyć. Dobra, to mi się bardzo podoba. To ładnie wygląda nawet. Zobaczymy, jak ta drukarka będzie drukowała. Wypakowanie jej jest banalne. Fajnie, że to przychodzi złożone, bo prusę to się składa. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z jednym panem, co też filament mi właśnie sprzedaje i on mówił, że śmiał się ze mnie, że jak można składać drukarkę tyle godzin. Po czym jak sobie kupił prusę, to się okazało, że można tyle godzin składać. Dobra, no to wygląda na to, że praktycznie drukarka gotowa. Zobaczmy, patrzymy do instrukcji, a zobaczmy instrukcję. Na szybko. Zasilanie. Zakładamy filament, dokręcamy na dwie śrubki. Dobra. Czyli tak, tu trzeba wyciągnąć to. Rozpiąć to. Fajne kalory kabelków. Mamy krótszą i dłuższą, więc zakładam, że do tego będzie ta dłuższa. Tu gdzieś powinno nam to wejść. To jest USB-C. Ale bajer. Wiecie? To jest USB-C. Dobra. Teraz tak, to tutaj jakoś powinno najść nam, więc zaraz zobaczymy. Dobra. Tak, tu są ślady na śrubki z tyłu, tylko mam wrażenie, że muszę wziąć śrubki, żeby to dokręcić. Zobaczmy, jakie te śrubki mają być. I tu mam jeszcze wyświetlacz. Patrzcie, jaki ładny i ciężki jest. I tu też ciekawe złącze. A tutaj będzie. I tu jest jeszcze... do trzymania filamentu. Dobra, czyli wnioskuję, że któraś z tych śrubek. I tutaj jeszcze mam coś... Co to jest w ogóle? Jakiś magnes? Zaraz zobaczymy. Dobra. Wkładamy USB, mamy przykręcić dwoma śrubkami takimi malutkimi. Ok. Klucze dostajemy. Te będą do USB. Tak, bo heating kabel. W sumie to mnie zastanawia, bo na takim cienkim USB to wszystko ogarnięte. No naprawdę zastanawiam się, czy to naprawdę da radę z tym wszystkim ogarnąć. O! I zobaczcie, tak jak wam tam pokazywałem, że jest podajnik, gdzie idzie jedna rurka już do ekstrudera i jest tak jakby podajnik wybiera, to tutaj wam wchodzą 4 rurki. Tu.
czyli wchodzą bezpośrednio z tamtego urządzenia. Tutaj wchodzą te 4 rureczki. To są rurki teflonowe i one mają za zadanie, zakładam, że nie zakładam, wiem, mają za zadanie podawać Wam materiał. Powiem Wam, że to jest bardzo fajnie wykonane, bo to wygląda nawet na solidne. Nie wiem, jak tu się to czyści wszystko, bo to ten ekstruder wydaje się wielki. Jak się dyszę zablokuje, to będzie ciekawie, ale to będziemy patrzeć, jak się zablokuje. Składanie naprawdę fajne. Mało tego, dobra. Pierwsze skręcone, to co było w instrukcji. Pierwsze skręcone, o, są śrubki nawet podane. Dobra, zakładamy, skręcamy. Teraz 4 M3×6 potrzebujemy. M3×6, 4 sztuki. Nie są podpisane, ale podejrzewam, że dwójka. Tak, słuchajcie, jest super. Tu jest dwójeczka, więc nawet jeśli nie znacie angielskiego albo tych chińskich znaczków, to i tak potraficie to złożyć po numerkach. Szukamy sobie kluczyka do nich. Kluczyk też jest napisany, że jest półtorówka i powiem Wam, że pod tym też są opisane, jakie są wielkości, więc do tego mamy kluczyk 2,5. No i chyba nawet dobry wziąłem. 2,5 to jest śrubka trójeczka. Taki standard. O. Słuchajcie, tu jest jakaś... To nie jest prowadnica liniowa. Niestety, bo to by było coś niesamowitego, jakby to były prowadnice liniowe. Natomiast zobaczymy, jak to będzie drukować, ale myślę, że to nie powinien być kłopot, bo robiło się drukarki na... Najgorzej to trafić tutaj. Niby tak powinno być, ale jak nie widać to... Dobra, tu są 4 śrubki z tyłu do przekręcenia ekstrudera. Na razie je wszystkie delikatnie przykręcę i jak już, że tak powiem, przyłapę wszystkie 4, to w tym momencie będę się starał dokręcić mocniej, żeby to trzymało ładnie na 4 śrubkach. To widzę, że są jeszcze tertytki pewnie do przecięcia na koniec. No bo tak to by nam opadł ta drukarka. No i zgubiłem. Dobra, zaraz będę jej szukał. Szkoda, że te nie są namagnesowane. Kluczyki. Byłoby łatwiej, ale nie można mieć wszystkiego w tych czasach. Dobra. Gdzie jest tam ta śrubka, co mi zginęła? A już wiem, gdzie tu będzie ten. Co się zastanawiałem, co to jest. No i wiecie co? Tak zginęła, że niestety pewnie... A, wiecie co? Tu jest łatwiej to zrobione. Ja jak głupek zacząłem skręcać. A zaraz Wam pokażę, jak to łatwiej zmontować. Teraz dopiero zauważyłem, że te 2 dolne to są na koniec do skręcenia, a powinniście zrobić to w odwrotnej kolejności. Czy tak było na instrukcji? Nie, tam nie było nic na instrukcji, ale to ja Wam pokażę, jak to łatwiej zrobić. No, wykręcamy. Dobra. To nie jest to, co się znalazło. Dobra, znalazłem śrubkę. Zobaczcie, tu są śrubki górne, te 2. Jeśli je wkręcicie najpierw, nawet nie za mocno, to nie, na pewno nie do końca. Ale wezmę klucze, bo jak się ma małe paluszki, to tak jest zawsze. Tu wkręcacie je tak trochę, nie za dużo, żeby coś tam już gwintu złapały, ale żeby nie były dokręcone do końca. Tu mi te 2 śrubki wpadły, o. Jedna i druga. I zobaczcie, bez zmęczenia się, tu są ząbki. Wkładamy i to działa. Teraz wystarczy tylko znowu nie zgubić tamtych śrubek. Skręcić te drugie i będzie ok. Dobra. No zobaczymy, ile mi zejdzie tego montażu. Raczej w domu, jak będziecie montować, to zawsze przy takim normalnej robocie jak ten, no to mi schodzi 3 razy krócej niż jak nagrywam i gadam o tym, bo to wszystko zabiera czas. Nie mówię później jeszcze o tym montażu. A właśnie, dajcie łapkę w górę, w dół,
albo komentarz, albo zasubskrybujcie kanał, jak Was coś takiego interesuje i nie tylko takiego. To zawsze trochę pomaga, motywuje do pracy, więc Tobie nic to nie przeszkadza, a ja mam z tego radochę. Tu jest jakaś pewnie gumka do czyszczenia, bo patrząc tutaj jest naklejona, więc na wymianę do czyszczenia drukarki, do czyszczenia dyszy. Tu są jakieś mocowania pewnie do tych elementów. Zaraz zobaczymy, jak to dalej idzie. Co mi tu dalej każą zrobić? Drugi krok zrobiłem, to teraz szukamy naklejki z trzecim. Jest trójka. Kluczyk ten sam. Mam przykręcić ten monitor. Gdzie go mam przykręcić? Tu z boku na dwie śrubki. Tylko weź tu pani oderwij tą ich niebieską taśmę. Dobra. Odchylamy. Zakładam, że w ten sposób. Tu też będzie do wkręcenia jedna. Boże. Dobra, utrafiłem. Druga. Strasznie długie te śrubki, trzeba powiedzieć. Ale może tak mają być. Nie widzę tu, żeby były żadne dystanse do nich. No nie widzę dystansów. Boże. Dobra. Dobra. Utrafiłem. Teraz to dokręcić tylko. Strasznie długa te śruby. Nie wiem dlaczego. Tu nie ma nic o tym, żeby dać dystanse. A tu się okazuje, że tych śrubek jest bardzo dużo. Bardzo długie są. Trzeba to dokręcić i wcisnąć tą tasiemkę na miejsce. Dobra, jedna jest. Ja zobaczę, czy ja nagrywanie. Nie wcisnąłem? Nie wcisnąłem nagrywanie. Powiem Wam, że już się przestraszyłem, że zapomniałem wcisnąć nagrywanie. Dobra, to mamy. Tutaj też jest to, z tego co widzę, to w jedną stronę do włożenia. I weszło. Jest tu nawet napisane, że to jest górna strona na kabelku, więc tym napisem, gdzie jest up, to trzeba do góry dać. I co my mamy dalej? Następny podpunkt w naszej skomplikowanej instrukcji. Teraz każą bloket jakiś dać. A tutaj jest kabelek drugi, który tu gdzieś ma iść. Tu. Jest miejsce. Czy go można w różne strony włożyć? Nie, na szczęście nie można w różne strony włożyć. Dobra, wkładamy kabelek i jakiś bloket. Tu widziałem coś takiego, co przypominało ten bloket. Tak, to jest ten bloket? No chyba to nie jest ten bloket. A nie, jest bloket, to jest ten. Z której strony ma być ta blokadka? Czyli to, co mówiłem, że Wam się nie da w drugą stronę włożyć. Lecimy dalej. To zakładamy. I tu trzeba dać ten wężyk. Z tego, co się orientuję. Czyli tak, to wsuwamy. Moment. To wsuwamy tutaj w jakiś sposób. Już przestawimy drukarkę, żebym ja też coś widział. Tu jest takie do wsuwania. Wsuwamy w tą stronę, tak ma być pod skosem. Teraz tak, tutaj dajemy ten kabelek. O, ładnie, patrzcie jak przemyślane. Dajemy ten kabelek i teraz potrzebujemy dwa ostatnie zestawy śrubek, czyli czwóreczki. I mamy dwie różne śrubki. I tak. Mamy wziąć sobie chyba to. Z tego co się orientuję. Tak, i to gdzieś tutaj
Coś takiego? Czy nie? Przepraszam bardzo. Wiecie co? Nie mam pojęcia. Tu są jakieś ząbki, żeby to się prowadziło. Dobra, zobaczmy, czy ja dobrą rzecz wziąłem w ogóle. No to tak wygląda podobnie. Aha. Tu, przepraszam, bo ja nie tą stronę patrzę. Wiecie co, instrukcja jest... bo teraz przechodzimy na tył drukarki i za to jest takie mało czytelne. Dobra. Bo raz pokazują z przodu, raz pokazują z tyłu drukarkę. Więc teraz tak, tu mamy wkręcić śrubkę i tą śrubkę będzie M3/10, dobra. I M3/8. Czyli tu jest gdzieś M3/10. Dobra. Coś takiego. O. Dobra. Tu wchodzi i tu będzie ta M3/8 do wkręcenia. Boże. Moje koślawe łapska. Tak, kluczyk mniejszy, bo to jest stożkowy łepek, więc ten będzie miał mniejszy troszkę. Dobra, właź tutaj, dokręcamy cię. Szkoda, że to nie przychodzi, bo te dwie śrubki czy ileś tam do dokręcenia to nie jest dużo. I co? I to mamy wkręcić tu po prostu? Gdzie to wchodziło? Wiecie, że takie proste dla mnie za trudne. A tu gdzieś od dołu, tu do góry. Dobra. No i coś się tam wkręca, żeby nie było. No dokręciło się ładnie. Jedno i drugie. Dobra. Teraz nam każe dobra. Teraz nam każe wyciągnąć te elementy. O. Już kolejny kluczyk. Nawet pendrive'a dostajemy jakiegoś. Pewnie z jakimiś podstawowymi programami. Oczywiście włączymy na start. O, lubrykant nie do jedzenia, żeby ktoś nie pomyślał, że to żelki. Dobra, i co my mamy włożyć? Tą rurkę. To napisali to w który ten? Nie napisali. Dobra, wnioskuję, że tutaj. Tak, to by było? Przepraszam. Gdzie to wchodzi? Wiecie co? Moment. Wiem, że pewnie instrukcja w internecie jest prostsza. Tutaj. Tu jest ten internetowy. Bo wiecie co? Bo to będzie... Tu jest już jak podłączyć tego dziada. I tu jest do tego. Dobra. Zaraz tam to rozpatrzymy, bo tu można też drukować z jednej szpuli. Nie trzeba drukować ze wszystkich. O. Proszę bardzo, w dobrą stronę. Pewnie nawet w złą stronę to założyłem, ta. Ale to tam nie robi. I tutaj wtedy sobie wkładamy szpuleczkę. Tu jest do przepychania.
tu szpuleczkę i tu na pewno gdzieś trzeba to, żeby to szło, czyli stąd. Tylko nie wiem, gdzie to jest dla tej jednej dyszy. Chyba w to. No tak to trochę wygląda, że jakby była możliwość drukowania z jednej dyszy i w ten sposób tylko, tak? Że wkładamy sobie w pierwszy slot. Natomiast jeśli chcemy z 4 dyszy, to już wyciągamy sobie resztę tego, czyli to. O, są jakieś kreseczki fajne. Tu też jest instrukcja z tym, jak to wkładać. Czyli te z jednymi kreseczkami muszą iść tam. I tu są naszkicowane kreseczki, widzicie? Są naszkicowane, więc tego zakładam, że niepotrzebny nam jest. No tak. Ma dojść do drugiej kreski, z tego co zauważyłem, tak? Bo są po 2 kreski. Nie wiem, czy widzicie, ale tu też jest napisane, że ma dojść do drugiej kreski. Cokolwiek po chińsku tam by nie było, ma dojść do drugiej kreski. Tu wkładam przez te tak samo, jak tam jest narysowane. Dobra. Pierwsza. Druga. Zastanawiam się, jak tu będzie ten multicolor, bo ten multicolor powinien mniej zużywać materiału ze względu na to, że ma mniejsze to przerzucenie i nie będzie musiał chyba czyścić dyszy. Chociaż tak będzie musiał czyścić dyszy, więc... Dzieciaki wpadły, więc była lekka przerwa. Trochę musiałem im pokazać, jak to się składa, ale generalnie tu jest, takie przezroczyste te elementy, żebyśmy sobie mogli ładnie ułożyć kable. Tu jest niby tylko jeden zaproponowany, więc niech będzie jeden. Widzę, że jak już jest pomontowane multi, to wtedy tego nie montujemy, więc zostawimy sobie to w pudełku z częściami zapasowymi. I tu teraz mamy podłączyć sobie do tego ten multimaterial. W sumie nam też to nie będzie potrzebne. W takim razie namontowałem i niepotrzebne. Dobra. I tu z tego co widzę, to podłączenie też jest w miarę banalne. Tylko trzeba pewnie w dobrej kolejności. Jesteś na drugiej stronie karteczki? A, jest po angielsku. Tylko nie podpisali, która jest która. Czyli 1, 2, 3. Jest, żeby włożyć i później ten. I tylko tyle. Natomiast nie dają od góry informacji, który jest pierwszy. Zaraz poszukam. Może w tych instrukcjach, które są na internecie, tam będzie dokładniej to pokazane. Natomiast tu nie widzę jeszcze. No nie, tu nie ma niestety instrukcji napisanej, jak są tu w kolejności, bo że tu mamy 1, 2, 3, 4, to ok. Tu też nie jest napisane. Proszę nie wchodzić. Trwają nagrania, później się pobawimy. No, papa Oliwciu. Idź na baję. No, idź na baję. Tak, idź na baję. Dobra, i to na tyle by było tego wolnego czasu, ale spróbujemy to dokończyć. Wiktor, mogę coś ci powiedzieć? Co chciałeś powiedzieć? One są na strychu. Dobrze, zamknij drzwi, zaraz przyjdę do ciebie. Mogę to? Możesz to. Nie potrzebujesz? Nie, tu masz jeszcze jedno, chcesz? Te potrzebuję. To potrzebujesz, dobrze. Co będziesz z tego budował? Potrzebuję. Tych nie potrzebujesz? Na pewno? A weź sobie może też. Ale wtedy jest... Dobra. No to jak widzicie, no to jest... Taka jest praca z dziećmi teraz już. Dobra. Podłączę w jakiejkolwiek kolejności, prawdę mówiąc. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie, jak zacznę pisać, znaczy gdzieś to zaprogramować. Tutaj są jeszcze takie zawleczki małe. One trochę uniemożliwiają to ciśnięcie tego, chociaż powinno wejść i tak. Z tymi paskami. Tu zobaczcie. O, tu się to wtyka. Ta zawleczka teoretycznie powinna przeszkadzać trochę w tym, tylko... A, dobra. Ciągniemy ją w dół. Trochę nie rozumiem, jak to producent wymyślił. Dobra, udało się. Tu wchodzi do pierwszego. Dalej mi nie chce. Czy tak jest na instrukcji? Czy
Tak jest na instrukcji. Na instrukcji first, second, więc wnioskuję, że powinno dojść do drugiego też. Aha, to można wyciągnąć i wtedy ładnie włożyć. Natomiast no do pierwszego paska to mi to wchodzi, jeśli o to chodzi. Do drugiego już nie bardzo. I nawet jak wciskam, to nie chce mi wejść, więc wnioskuję, że powinno wchodzić do pierwszego paska. I nawet się nie chce zablokować po tym. Więc albo instrukcja kłamie. No instrukcja twierdzi, że trzeba to zdjąć. Nie, to jest dla pierwszej linii, dobra. Tylko, że pomimo to, że tu jest ta pierwsza linia, to ja w tym momencie nie jestem w stanie założyć tej zawleczki tutaj. Dobra, mniejsza z tą zawleczką. Zobaczymy, to jest pierwsze, to będzie drugie. Drugie. O, to się już rozpadło. Więc jest ciekawie, ale nic, to się powinno normalnie wcisnąć. No. Drugie, trzecie. Trzecie. I czwarte. Dobra, mamy tu profesjonalnie to zrobione. Bardzo profesjonalnie to według mnie wygląda. Dobra, zaraz będę ją ustawiał gdzieś tam na biurku, żeby to lepiej trochę wyglądało. I wtedy powinno to być już prędzej. Co prawda u mnie tych biurek już brakuje na te wszystkie klamoty, ale będziemy się starać to jakoś ogarnąć. Tu jest tego więcej, więc jest szansa, że będziemy mogli to jakoś tak bardziej poukładać. To jest fajne, że dają dużo tych. Dzięki temu mogą to, powiedzmy, jakoś jesteśmy w stanie to jakoś normalnie ułożyć, że to wygląda. Te później spróbuję założyć. Co tam, Oliwcia? Włącz sobie, baję, włącz. I to generalnie Wam się prezentuje w ten sposób. Tak, czyli jedno przy drugim. Tutaj jeszcze kabelek na pewno tam jest z tyłu taki łączeniowy. Poczekaj, Oliwcia, zaraz Ci pomogę. O, taki kabelek łączeniowy, też fajny silikonowy. Jedno z drugim zakładam, że łączymy, bo tamten będzie podawał jakoś tutaj filament. I trzeba to zobaczyć. 4, 6. Cześć Szerka, jeszcze Ciebie tutaj brakowało, tak? Pieska mi tu brakowało, oczywiście. Kogo jak kogo, ale pieska to mi tu na pewno brakowało. I tu piszę, żeby podłączyć to pod 4-pinówka, 6-pinówka, 4-pinówka idzie do drukarki, 6-pinówka idzie do maszyny, bo tu też jest druga 4. Więc pewnie coś tam można jeszcze podziałać. I to musi wejść w... nie wiem gdzie. Gdzie to wchodzi w drukarkę? Gdzieś tam z tyłu koło silnika? Z miejsca? Nie. Nie będziesz tego nie potrzebował. Czego nie będę potrzebował? Tego? To też byś chciał? Tak. Co ty zbudujesz za konstrukcję? Daj mi to. Daj. Boże, Wiktor. Z ciebie tu mały konstruktor wyrośnie. No. O, tu jest jakaś 3. Nie wiem, co to znaczy ta 3. Tu są złącza USB. Nie mówcie mi, że to z przodu się podpina. No. Tak, z przodu. No dobra. Powiem szczerze, że znam lepsze miejsca do podłączenia takich rzeczy, ale niech im będzie. No, mogłoby być to ładnie z tyłu, jedno koło drugiego by stało w ten sposób i by było dobrze. Wiktor, tu jeszcze są takie podstawki, chcesz też? Takie. Dobrze. Będą to patrz tata, co to będzie. Jedynki.
Tu jest napinanie paska. Tu jest napinanie paska X-a. I jest zasilacz z tyłu. I to wygląda na tyle. Dobra. Zaraz zrobię ułożony na biurku miejsce, bo ja na swoim już nie mam miejsca. I spróbujemy to odpalić pod prądem. I jak to wygląda teraz? Słuchajcie. Musiałem zrobić przemeblowanie. Tu są drukarki wszystkie Anycubic. Znaczy tak, to jest drukarka, to jest czyścik do tej drukarki w ogóle. Pamiętajcie, że taka drukarka potrzebuje też miejsce z tyłu. To nie jest tak, że ona tylko dotąd dojedzie i nie dalej, tylko potrzebuje niestety miejsce z tyłu, więc musiałem ją postawić bokiem, bo w tamtą stronę się na półkę nie mieściła. Tu mi wszedł podajnik na filamenty i zaraz razem komisyjnie będziemy to włączać, tylko może ja się przepnę na statyw. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widzicie. Łączymy sobie do prądu i jedno i drugie. Coś czuję, że potrzebuję kolejną półkę na drukarki. Dobra, tamto włączone. Gdzie to będzie miało? Z tamtej ma zasilanie, to gdzieś przełącznik jest. Jedno jest. Gdzie tu jest drugie? Jest i drugie. O. Coś się tu zrobiło, tu się coś ładuje. Komisyjnie, o słuchajcie, to jest najważniejsze. Cyk. Foliówkę zajeżdżać. No, jakby wam to powiedzieć, języków jest multum, czyli jest język, nie mam pojęcia jaki, chiński, japoński i angielski. Region globalny. O, jest dobrze, bo się łączy z Wi-Fi, więc ja sobie wezmę, połączę się z Wi-Fi. Nie podglądać. Powiem wam, że najdziwniejszy system wprowadzenia, jaki miałem do czynienia, to nie jest takie jak z klawiatury kiedyś, że kilka razy, tylko klikacie i wybieracie sobie z tego, co tam się wyświetliło. Zaraz załadujemy na pewno tutaj... O, jest połączenie. To jest dobre, jak jest drukarka ma Wi-Fi, bo wtedy masz wszystkie aktualizacje i całą resztę. Dobra, Bluetooth mam nadzieję, że mi niepotrzebne. Dobra. Mamy podłączyć tego pendrive'a, co dostałem go z tym. Teraz będzie kłopot. Boże, czego ja nie przeszukałem, żeby tego pendrive'a znaleźć. Gdzie się go wtyka? Tu się go wtyka. Tu go mamy włożyć. Są dwa miejsca, więc pytanie, po co drugie? Dobra. Pendrive mryga. Zobaczymy, co dalej. Może... Pozycjonuje się. Coś ciekawego tu się dzieje z tym wszystkim. Zobaczymy. Ła. Wnioskuję, że wszystko w porządku. Jeszcze tylko oś Z. Zastanawiam się, czy tych kabli nie idzie tu jakoś dosztukować do tego, żeby one się tak ładniej układały. Powiedzmy, bo tutaj brakuje tego ułożenia, ale dobra. Pytanie, jak jest rozwiązane, że jest ten symetryczny czujnik. Bo prawdę mówiąc nie sprawdzałem w katalogu, ale wnioskując po tym, co się tu dzieje i że nie ma regulacji żadnej od dołu, tu też będzie jakiś czujnik tensometryczny. No najprawdopodobniej jest tensometryczny, czyli coś takiego jak mamy w Prusie. Teraz to weszło już jako standard. To jest bardzo wygodne. Tu jest chyba czyścik dyszy, wiecie? To. Zobaczymy później, jak to się pakuje. Albo spróbuję w międzyczasie może. Dobra. To tam niech się robi. Tu wygląda na to, że ma się robić ten grzanie dyszy. Zaraz to otworzymy. Będziemy kombinować dalej. O ile tym razem noża znajdę. Dobra. Niech będzie i ten. Co ciekawe, rolki są wykonane z tektury. Prasowanej tektury. No zapach rolek jest nieładny, ale są ładnie ułożone. Widzicie? Ładną mają nawijarkę, więc są ładnie ułożone. Pytanie, czy to będzie miało jakieś QR kody i całą resztę.
I zobaczymy, czy on nam każe jakieś konkretne włożyć konkretny kolor. To najprawdopodobniej tak, to jest PLA zwykłe, więc jeszcze jest fajna sprawa, bo słuchajcie, do tego całego zestawu Boże, co? Czyści sobie dyszę. Fajnie. Do tego całego zestawu, czyli do tych, bodajże ona kosztuje w granicach 2000 zł, dostajecie 4 rolki tego i to są bodajże kilogramowe rolki. Tak, no coś koło kilograma, bo tu na 800 się kończy skala, więc 4 rolki to jest, powiedzmy, jeśli normalnej firmy, koło 200 zł. 200, nawet więcej niż 200 zł. No filament chodzi koło, zależy jaki, ale koło 100 zł za kilo. Więc trzeba liczyć tu, że to jest mniej więcej 200 do 400 zł w tych rolkach może być. Nie wiem, po ile tam N-Cubika stoją rolki. Nic więcej w pudełku z filamentami nie mamy. Trzeba to wszystko spakować i potem wyrzucić. Dobra, lecimy dalej. Jest coś? Coś sobie tam próbuję. To jest właśnie wygodne, że w tych czasach tu macie opisane, jakie są kolory. Co prawda po angielsku, ale widzicie, jeden to jest jakieś niebo, to pewnie ten fioletowy. Tu jest jakiś tropikalny, nie mam pojęcia co, las i brzoskwiniowe fuzja. Tak, jest zdecydowanie na tensometrach oparte pozycjonowanie, więc to jest ogromny plus dla drukarki. Słuchajcie, jeśli tak będzie, że to wszystko będzie super działać, jak w tamtych drukarkach, to naprawdę to będzie szok, bo tamte kosztują złożone w granicach 4500 za sztukę. Ta tutaj za niecałe 2000, nie wiem, 1800 zł jeszcze z filamentami, z tym to naprawdę jest. I to, powiem Wam, że ta suszarka mi się bardzo podoba. Szkoda, że Prusa nie robi takich rzeczy, bo te prusowe, tak jakby dają dużo do życzenia, natomiast tutaj ta suszarka jest bardzo fajna. Zaraz zobaczymy. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze może cążki w międzyczasie, na pewno to się da tam jakoś załadować. To obetnę sobie końcówki. Obetnę końcówki, o. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tam będzie powiedziane, który kolor jest jaki. I co? Samo zaciągniesz? Wykryło z pewnością. Co jest dobre, to jest na szersze szpulki, tak? Czyli nie muszą być szpulki tylko wielkości tutaj tego, tylko to jest dosłownie na szersze szpulki. Ja zaraz zobaczę, czy te, które ja normalnie dostaję od swojego producenta, mi wchodzą. To może już na ostatniej. Ale zobaczcie, że jest super, bo wkładam. Tu mi wypchnęło na razie, bo chyba ładuję pierwszą. O, tu ładuję drugą. Super. Na razie, że to ma autoładowanie i to jestem bardzo z tego zadowolony, bo nie ma nic gorszego niż w tamtym ładowanie tego multimateriala. Nie wychodzi to zawsze, znaczy jest bardzo pracochłonne, tak? A tutaj ustawiamy tylko ładnie rolkę, wkładamy sobie. Trzeba liczyć, że to samo zaciągnie. Tak, samo zaciąga. Teraz zobaczmy, czy te moje szpulki, które ja tam kupuję, wchodzą. Wchodzą, więc super. Tamte to są dosyć duże szpulki. Coś jak z Prusy dostaję, więc mogą wejść. Nie mam pojęcia, co ona teraz. Jakieś wibracje będzie sobie sprawdzać. O. Dobra, mamy zaciągnięte, tak? Czyżby to było całe ładowanie, że teraz muszę tylko zamknąć to? Jeśli to będzie takie coś, to będzie bajer. No, powiem Wam, że wygląda, jakby był niewyważony wentylator. Ale może on się rozkręci, bo ostatnio Creality drukarkę, to powiem Wam, że tak wyje, że coś strasznego. Pokażę Wam ją nawet w innych filmach. Boże, to wygląda jak turbina, no zobaczymy, co tu będzie się działo, bo to tak jakby drżało troszeczkę.
Prosimy nie dotykać drukarki. Tak, super, że przeczytał i wtedy ją akurat dotykałem. A, ona pewnie celowo tak drżała. Dobra. Nie ma to jak nie czytać. Dobra, czekamy. Powiem wam, że ekran, nie wiem, zaraz zobaczymy jak... Nie, folia nic nie zmienia, mogę ją też zerwać. Natomiast ekran jest tak z przodu jest fajny, natomiast z boku jest no tak bardzo licho czytelny, ale dobra. Boże. Ona brzmi jak jakaś wyścigówka. Pierwszy raz widzę w życiu, żeby drukarka coś takiego robiła, ale okej. Wykrywa rezonans. Jeśli nie wiecie, co to jest rezonans, to są drgania samowzbudne, czyli coś, co maszyna bardzo nie lubi, ponieważ może to wpłynąć jawnie na jej jakość produkcji oraz wytrzymałość. Więc to są takie drgania, które jak wpadnie maszyna, to może z nich nie wyjść. I podejrzewam, że tutaj szuka rezonansu pod względem podłoża, na którym stoi, czyli w zależności od tego, na czym postawicie, na jakiej półce, bądź stole, bądź podłodze, to będą różne parametry tego rezonansu, więc jest duża szansa, że ona właśnie tego szuka, żeby osiągnąć jak największą prędkość wydruku, bez straty jakości tego wydruku. Ale powiem wam, że jako tak wyglądowo to wygląda bardzo ładnie. Jest ciekawie zbudowana, co prawda silnik na zecie ma jeden, ale to może wystarczy. Jest tutaj połączony paskiem u góry. Tu też ma paskowy napęd i tu też ma paskowy napęd. No jak każda drukarka zresztą. Tam jest sprzęgło. Takie bezluzowe w ogóle, bezluzowe. No i to są prowadnice, ale to nie są prowadnice liniowe, tylko to są takie właśnie jak w tanich drukarkach, te kółka takie gumowe, więc... Dobra, udało się podobno. Dobra, language nie, guide. Print option. Cloud, czyli możemy coś przez cloud drukować, dobra. Sound light. O, patrzcie, jak... A, wy widzicie ten bajer tu? Świeci się, nie zostawimy. Welt. No powiem wam, że tak jak z boku to strasznie ją źle ustawiłem, bo ten ekran jakoś tak, nie wiem czy jest pod złym kątem do mnie czy coś, ale strasznie to wygląda. O, tu mamy coś na temat filamentu, dobra. Pierwsze... Wiecie co? Te filamenty, albo ja byłem na tyle sprytny, że wstawiłem je w takiej kolejności jak powinny być, albo to wykrywa jakie są filamenty. A spróbujemy zaraz przeładować filament, zobaczymy czy on wykryje inne kolory. Tylko jeszcze nie wiem jak go rozładować. Retract? Nie, tu jest na pewno nie to. Jeden jest kłopot taki, że nie można cofnąć, więc nie ma cofnij na ekranie, nie widzę. Jeśli włączycie jakąś opcję, to na pewno już trzeba to zrobić. A czy tu są jakieś przyciski? Nie, tu nie ma. Tu też nie widzę, żeby było coś do rozładowywania, więc podejrzewam, że niestety. Ale to znaczy, że ta rolka najprawdopodobniej ma w sobie jakiś chip, bo albo miałem dużego farta i trafiłem z kolorami tak jak miały być, albo ona potrafi wykrywać kolory jakie się znajdują po chipie, który jest tutaj gdzieś wklejony. Pewnie ta naklejka tutaj, poczekajcie, wam pokażę to. Bardzo mi to podobne jest do jakiegoś RFID, które będzie wykrywało kolor filamentu, jego parametry. Coś podobnego stosowało kiedyś Da Vinci w swoich drukarkach. Nie wiem, czy się trochę na tym nie przejechali, bo tam później można było stosować chyba tylko ich oryginalne filamenty i to też tak jakby troszeczkę taką drukarkę od razu eliminuje, bo czasami ludzie chcą używać różnych filamentów. Patrzę, czy nie ma tych przycisków, ale nie, żadnego nie widzę. Pytanie, czy pierwszy tutaj, ja dobrze tu zapakowałem, albo może samo wykryje. Że wrzuci sobie ten i będzie wiedziało, który to jest dany
filament. Zaraz zobaczymy. No, niestety nie ma przycisku cofnij. Więc trochę niefajnie, ale dobra. Wrzucę Wam później jeszcze wydruk z tej drukarki i w czas. To samo wydrukuję. Nie wiem, czy Benchy, czy coś innego, ale filament backup. O, tu można włączyć PLA. O, dobra. I teraz słuchajcie, tak, to jest obsługiwane przez ten wyświetlacz, więc ja w tym momencie włączyłem, pewnie słyszycie już, niestety, suszenie. I tutaj jest wybór suszenia dla poszczególnych filamentów, czas i cała reszta. Dobra, jak ją rozładować? A, można mieć 2T. Fajnie. Dobra, i tu jest, jak jest jedna szpulka, albo jest właśnie ten podajnik. Dobra, pierwszy. Ekstrud. A jak go wyciągnąć w takim razie? Poczekaj to. No wieje, słychać, że wieje. A jak go mogę wyciągnąć? Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jak tu wyciągnąć filamenty. Są ruchy. Kalibracja PID, czyli ogrzewania. Ekstrakt to będzie tutaj, a retrakcja. No retrakcja to jest niby wycofanie. Chociaż wiecie co? Tu nawet kolejność włożenia może nie mieć sensu. Jaką włożymy? Bo tam i tak pewnie schodzi do jednej dyszy, więc którykolwiek by załadowało, to tu będzie wiedziało, że ma go wycofać. Więc jeśli to jest połączone z tym, to najprawdopodobniej nie ma sensu. Nie ma znaczenia to. Dobra. Nie ma znaczenia, jak tu powkładałem te rurki, bo on dzięki temu, że ma tą puszkę i ma 1, 2, 3, 4, to on wie, którą tutaj po prostu wpycha, więc kolejność podłączenia tutaj nie ma znaczenia. Boże. Co tu się stało? Ładujemy do dyszy. Zobaczymy. Widać już ten filament? Widać? Tu idzie, tu idzie do dyszy. Tu widać, że jest tej elektroniki wszystkiego ładnie. Nie wiem, czy... Dobra, wezmę do ręki już kamerkę. Cyk, 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 cyk. Dobra. Zobaczcie, tutaj ładuję i tam wypluwa to. Już się dysza trochę uwaliła. Zobaczymy, co to będzie. Strasznie dużo i strasznie uwala tą dyszę, ale to już tam, o. No czekajcie, bo wy nie widzicie, ja wam mówię, a wy nie widzicie, o. Tutaj dyszę uwala nieźle, ale zobaczymy. Coś tam nadal robi, że ekstruzję. Wyrzucę ten filament cały czas. O. Już się brzydko uwaliło. Dobra, skończyło. Finish jest? Nie ma jeszcze finiszu. Zobaczcie, ten ekran tak wygląda. No i on jest taki trochę mało czytelny. Jeśli stoicie z boku. Z przodu wygląda nieźle, natomiast z boku jest mało czytelny, ale generalnie gorące. Finish. Dobra, spróbujmy coś wydrukować. Print. Anycubic file. Anycubic slicer, czyli tu mamy slicera i ten. Czy my nie dali nam żadnych plików do wydruku? Nie, tu jest ten. Jak tu się cofa? Cofamy. User manual. Anycubic slicer, pliki. Poważnie nie dali nam żadnych plików do wydruku. Oto dziady, dobra. Idę do komputera, zainstaluję sobie tego slicera i coś wrzucę. Żeby nie było, włączyłem drukowanie. Ta kasówka się drukuje, warstwa 0,2. Później wam podam czas, jaki wyszedł na tej. Na Prusie też włączyłem z moim filamentem wydruk, no ale powiedzmy Prusy filament jest dużo lepszej jakości. Muszę powiedzieć, że ten mój, ale jest też dwukrotnie droższy przynajmniej. No tutaj jest ten oryginalny filament od Anycubic. Patrzyłem na ceny. I słuchajcie, ta drukarka obsługuje AI i kamerę. Zamówiłem tą kamerę celowo. Nie kosztowała dużo, bo tam kosztowała 130 zł, a teraz była promocja na 66 zł z darmową wysyłką, więc domówiłem do tego kamerę AI. Zobaczymy, co to będzie, bo to AI ma wyłapywać uszkodzenia druku i można sobie z niej podglądać na bieżąco
wydruk. No Prusa też może coś takiego mieć bez tego AI, bo jak tu widzicie, ja już mam zamontowaną w Prusie też taką kamerkę. Ale tu jest powiedzmy dedykowana i ona jest w bardzo niskiej cenie, bo tam 100 zł za taką kamerę dedykowaną, gdzie to wszystko się tu wpina pod USB i to działa, to nie ma kłopotu. A zauważyłem jeszcze jedno, że na tej drukarce ma jakąś pamięć budowaną, bo ja wyciągnąłem z niej USB, a i tak drukuje, więc to co się wysyła przez internet, bo oczywiście jest obsługa z aplikacji ze wszystkiego, to daje radę bez włożonego pamięci USB. I chciałem puścić wydruk kolorowy na tym dziadostwie, ale na razie nie wiem jak. Wydawało mi się, że puściłem, a okazało się, że to jakąś symulację internetową puściłem. Będę z tym jeszcze kombinował, ale obsługa nawet przez głupią aplikację w telefonie jest bardzo przyjemna i myślę, że dzieci bez porównania łatwiej obsłużą tą drukarkę niż tamtą. Chociaż według mnie tamta jest sporo lepsza, ale ta, jeśli chodzi o prezent na święta, jest hiciorem. I podobno jest porównywalna w cenie nawet tańsza od Bambu Laba. Proszę was bardzo, mamy dwie sówki. Ogólnie wydruki obydwa są bardzo ładne. I ten z zielony to jest właśnie z tej drukarki. Struktura jest fajna, nie ma żadnych dziur, takich rzeczy. Co prawda powiem wam, że w stosunku do Prusy ten jest gorszy. Zobaczcie sobie uszka. Mam nadzieję, że wam wyostrzy. No może nie chcę wyostrzyć, ale tu są ładne ostre uszka, tu są takie przetopione i podobnie struktura tutaj tych piór też jest taka gorsza jakościowo, natomiast tutaj znacznie lepiej to wygląda. No ale trzeba zauważyć, że to się drukowało 15 minut krócej, więc to też jest spora różnica. Wielkość warstwy jest taka sama. Tył plecków też bym powiedział, że na Prusie wygląda równiej. Ale obydwa, znaczy ten wydruk jest w 100% bardzo fajny, dobry jakościowo, więc tutaj się do niczego nie będę przyczepiał. Troszkę te łóżka, ale to podejrzewam, że też kwestia chłodzenia, więc tutaj nie będę żadnych miał kłopotów z tym, żeby powiedzieć, że ona ładnie drukuje, naprawdę ładnie drukuje. Niestety jest jeszcze bardziej głośna niż XL-ka. Jest głośniejsza niż XL-ka i na w ogóle takie niektóre te uderzenia, wentylatory ma bardzo głośne, no ale co zrobić, ale za mniej niż 2000 z multimaterialem, jeśli tylko będzie ten multimaterial działał, to dla mnie jest coś niesamowitego. Dobra, puszczam tamto, pokażę wam jeszcze na koniec jak to wychodzi ogólnie. Generalnie obsługa tego nie jest taka straszna, bo zobaczcie, mamy tutaj ten rysunek, który ja narysowałem, pokażę wam zaraz jak, takiego Hulka. Klikam print i tu mnie wydrukuje. Zaraz potwierdza kolory, czy to się zgadza. Dwójka, czwórka. Czwórka, dwójka. 3, 4, a tu powinna być jedynka. Ok, kolor. Pierwszy jest zielony. Czasami nie wiem, czy ja źle wyłożyłem szpulki, czy co, ale nie zawsze mi wykrywa kolory, więc teraz jest wszystko ok. Print. Już zaczyna drukować. Nie wiem dlaczego tą pierwszą szpulkę mi nie zawsze wykrywa dobrze. Może, że jest źle włożona, nie w tą stronę, albo coś się tam innego stało. Natomiast, no, tak to wychodzi. No i niestety, jakby to powiedzieć, nie wiem dlaczego. Może się odkleił od stołu. Popsikam go też klejem. Ale wyszedł tak, więc... Nóżki ładnie wyszły i patrzcie, nawet są paznokcie, bo tutaj, trzeba się zbliży. O, widzicie, nawet paznokcie się pomalowały. Dobra, puszczam jeszcze raz. Dobra, pozbierałem trochę tych śmieci, popryskałem klejem tym, co zawsze stosuję, bo ja wiem, wszyscy, tam niektórzy piszą w komentarzach, że ten klej niepotrzebny, ale ja go szczerze polecam, to daje radę i na pewno się wydruki trzymają i stołu nie trzeba tak często czyścić, chociaż on był czyszczony przed wydrukiem, więc zobaczymy. Jak tu teraz to ten, dobra, stop. 20% się wydrukowało, więc nie wiem, czy ona wykryła błąd, czy co. Ale no niestety nie wyszło to tak super, jak miało wyjść. Ona coś tutaj teraz będzie robić, zakończyć drukowanie i zaraz włączę od nowa to drukowanie. A zobaczcie, aż to się wyrwało. No więc muszę to poprawić. Powiem wam, że to czyszczenie tutaj jest ciekawe, bo zobaczcie. Tutaj dojeżdża, przywala w to. Tak, tu wyrzuca i teraz zaraz wypluje taką kulkę z filamentu i oderwie to od dyszy, więc czyszczenie jest dosyć ciekawe, żeby ta dysza była czysta.
Chociaż nie wiem, czy nie lepszym sposobem jest to, co normalnie takie zwykłe przeciąganie, ale okej. Tu widać, że czyści wszystkie kolory teraz. Przeczyściło niebieski, przeczyściło zielony. Ale to walenie tutaj w to, żeby to przeczyściło i w ogóle to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, powiem wam. Dobra. Czyli kupy robi ta drukarka. Podobnie jak Bambu. Bambu też robi takie kupy. Powiem wam, że jakieś cyrki wyszły niesamowite. Drukarka zaczęła fikołki robić. Coś tu jej się zaczęło psuć, tak jakby nie miała bazowania czegoś. Nie wiem, co tu się stało. Przywaliła w to. No, cyrki zaczęła robić. Spróbuję ją tu jakoś zregenerować, ale o, zobaczcie, aż dyszą przywaliła. Widzicie, tutaj jest taki, o, aż zdarła farbę. Więc to było dobrze przykręcone, a ona i tak coś odwaliła. Dobra, spróbujemy ją jakoś zabazować i może wtedy wróci do ustawień fabrycznych, bo to jest... To, co się teraz stało, to jest jakiś cyrk. Słuchajcie, wróciłem do domu z pracy i co najważniejsze tak, drukarka wywaliła błąd. O, tyle się wydrukowało, ale jest szansa, że to będzie kontynuowane. I jeszcze drukarka nastrała mi na podłogę. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś takiego. I to nie to, że mam syf w pokoju. Tak wygląda po drukarce. Ona takie boby wyrzuca. Natomiast wymyśliłem, co z tym trzeba zrobić. Znalazłem w internecie taki koszyk. Tutaj jest. Właśnie celowo pod tą drukarkę. I producent przewidział, że ona tak może obsrywać pokój. Więc tutaj są miejsca. Tu są dwa miejsca, gdzie można magnesy przykleić. I ten koszyk tutaj będzie w tym miejscu. Na dwa magnesy. I on wtedy będzie robić kupę do koszyka. Dobra, muszę zobaczyć, co ten kod oznacza, bo tu coś jest, że filament któryś się zablokował, albo pękł, albo cholera wie co. Udało się, taki Hulk się drukował 2 dni, bo co kawałek drukarka jakieś błędy wypluwała, ale się wydrukował. Nie wiem, jakieś z ładowaniem filamentu, coś jest nie tak. Zrobiłem mu już taki koszyk na te kupy. Zobaczcie, ile tego naprodukował. O. Natomiast to jest nic. Koszyk koszykiem, a podłogę i tak obkupił. Dobra, słuchajcie, i w ramach podsumowania. Hulk się wydrukował, sowa się wydrukowała bez zarzutu, bez problemu z tym Hulkiem, ze zmianą koloru był spory kłopot. Nie wiem, czy tam coś ustawiłem w tej drukarce źle, bo jak wiecie, to było pierwsze odpalenie, ja będę z nią jeszcze kombinował, bo żonie planuję dać tą drukarkę. Na pewno taki wydruk kolorowy bardzo dużo materiału zużywa, bo to są ogromne ilości, więcej podejrzewam poszło na te odpadki niż poszło na tego Hulka. Ale to już mniejsza z tym, no wydruk kolorowy rządzi się swoimi prawami. Za te pieniądze myślę, że drukarka bardzo fajna, jeśli podejrzewam podreguluję sobie i dowiem się bardziej o tym, jak się obsługuje ten multicolor, to będzie fajne. Bardzo fajnie się maluje elementy dla tej drukarki, czyli bierzecie sobie jakikolwiek wydruk standardowy, nie musi być kolorowy i możecie sobie go w tym softie pomalować w bardzo łatwy sposób, więc to jest duży plus. Jak dalej z tą drukarką nie wiem. Żona się będzie, podejrzewam, nią bawić. Zobaczymy, co tam ona wykombinuje. Natomiast za te pieniądze uważam, że jak na te pierwsze moje testy 3-dniowe to wypadła bardzo fajnie. No ma parę mankamentów, no ale za te pieniądze, jak to mówi mój tata, jakie pieniądze taka kobita, więc dziękuję za dzisiaj. Widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Jak zwykle coś w filmie nie wyszło, powiem wam, że ostatnio mam ciężko, bo 3 budowy, uczelnia, szkoła, jeszcze dzisiaj jestem po całonocnym graniu na imprezach, więc sorry za wygląd. To, co widzieliście, tą drukarkę dostałem ze sklepu, pokazywałem wam tam link do tego sklepu, jeszcze będziecie mieli go w opisie, tam jakieś promki są fajne ze względu na 11 listopada, raczej cały Black Week. Więc jeśli chcecie kupować, to podejrzewam, że teraz powinno wam to na święta dojść spokojnie, bo do mnie ta drukarka, nie wiem, ze względu na to, czy na testy, czy na co, przyszła w 3 dni, więc bardzo szybko, to jest szansa, że to są jakieś europejskie magazyny. Nie wiem, ile niektóre tam elementy idą, bo po raz pierwszy nawiązałem współpracę z tym sklepem, raczej on ze mną, więc mam nadzieję, że to będzie się kontynuować. Zobaczymy, co w przyszłości będzie, co oni tam mają fajnego w ofercie, bo sporo fajnych rzeczy widziałem. Może jeszcze coś tam uda mi się od nich przetestować. Zapraszam do zakupów na święta dla dzieci, jak znalazł. Sobie też coś możecie kupić. Dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku.